Ja pochodzę z krakowskiej inteligencji. Pokazałem, co potrafię przez ostatnie 5 lat. Niestety, ale wszyscy rektorzy zostali zjedzeni. Tak to czysto. Jako prezydent Rzeczypospolitej będę żądał. 11 razy. Żądam i będę żądał. Jak mówię, że ma być, to będzie. Bardzo proszę nie manipulować i nie kłamać. Trzymamy wielkie. Podpaski. I co? Powiem otwarcie. Nie jest to sprawa prezydenta Rzeczypospolitej. Mamy dość tego zakłamania. Bardzo proszę nie manipulować i nie kłamać. Ja jestem, proszę państwa, stabilny. Proszę państwa, tak. Dlatego 14, a może będzie możliwość za jakiś czas dać 15 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, aż dojdziemy do 12. Pierwsza, druga, teraz trzecia. Stanowisko się nie zmienia i Ja się uczę. uczcimy ciebie piosenką Szczaw i Mirabelki. Stanowisko się nie zmienia i nie kijem go, to pałką. Tak, Ja nie Bardzo proszę nie manipulować i nie kłamać. Byli gorszym wirusem niż, proszę państwa, koronawirus. Szczepienia na koronawirusa absolutnie nie powinny być obowiązkowe. Ja jestem prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. This is really the problem. Bardzo proszę nie manipulować i nie kłamać. Andrzej, gdzie ty jesteś? Myślę, że friend in need is a friend indeed. A niech was wszyscy diabli. Gdyby tak ścisnąć. Nie jest dobrze, jak chcesz być prezydentem Rzeczypospolitej i 2 razy pęka ci rura. Cześć moi drodzy. Dzisiaj o człowieku, który ma się za strażnika konstytucji. Powiem wam, że zwykły elektryk po zawodówce miał więcej szacunku dla polskiej konstytucji niż ten doktor, pożal się Boże, prawa. Podpisuje nie wie co, nie rozumie o czym mówi. Improwizuje myślenie, krzyczy, jak nie słyszy sensu swojej wypowiedzi. Tak można, myślę, go w skrócie opisać. Nie wiem, jak to jest u was, ale jeśli chodzi o mnie osobiście, tak naprawdę nie mogę patrzeć na tego człowieka. Tą pacynkę w rękach starego szaleńca. I powiem wam, puchną mi uszy, gdy słyszę jego bredzenie, jak on miota się, czekając na rozkazy mlaskającego dziada. Te jego głupawe uśmieszki, te zachowania dziecka specjalnej troski, te debilne dowcipy na poziomie przedszkola czy pierwszych klas podstawówki, chociaż może tutaj też niektóre dzieci w tych młodych grupach są bardziej dowcipne niż on. Te dukanie po angielsku, nikt w historii Polski po 1989 roku nie splugawił tak tego urzędu, jak ten, pożal się Boże, doktor prawa, który tak naprawdę prawa nie ogarnia. On, jakby na to nie patrzeć, niczego nie ogarnia. Jest pośmiewiskiem nie tylko w Polsce, ale też i na świecie. Jego przykład angielszczyzny jest przestrogą dla dzieci w odległych krajach. If you don't do your homework and you don't learn English properly, you're gonna be mumbling just like this guy. And everyone will make fun of you. This decision, issue. See? Everyone will make fun of you if you don't learn proper English and you don't do your homework.
Ale powiem wam tak, przewidywalność Dudy jest po prostu porażająca. Kaczyński kazał, Duda musiał skierować budżet na 2024 rok do para Trybunału Konstytucyjnego Kucharki Przyłęckiej. Kolejny raz Duda pokazuje, że jest po prostu pisowskim notariuszem, pisowskim prezydentem, a nie prezydentem wszystkich Polaków, nie Rzeczypospolitej, tylko zwykłym notariuszem gangu pisowskiego. Jak tłumaczył Duda w sprawie decyzji, ustawy budżetowej, jak powiedział, z uwagi na wątpliwości związane z prawidłowością procedury uchwalenia ustawy budżetowej, brakiem możliwości udziału w pracach Sejmu nad tymi ustawami przez posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, prezydent zdecydował o skierowaniu powyższych ustaw w trybie kontroli następczej do Trybunału Konstytucyjnego celem zbadania ich zgodności z konstytucją. I tutaj zaraz przypomnę prezydentowi, jak i pisowcom kilka faktów z lat, kiedy to PiS uchwalał budżet. Ale tak, Duda podpisał, ale się nie cieszył, czyli wysłał do Trybunału Konstytucyjnego. Tenże Trybunał Kulinarny Przyłęckiej orzeknie w składzie z dublerami oczywiście, że budżet mu się nie podoba, z uwagi na dublera orzeczenie będzie nieważne, czyli Trybunał tak zwany konstytucyjny nie wyda zgodnie z konstytucją orzeczenia. Takie mniej więcej będzie małe zagmatwanie, ale to jest już standard. Ale do czego zmierzam? Przypomnijcie sobie, jak Duda pomagał, gdy jego koledzy niszczyli konstytucję. Milczał, gdy jego koledzy partyjni kradli jak szaleni. Klaskał, gdy jego koledzy inwigilowali opozycję. Dziś atakuje rząd, który po tym wszystkim musi po prostu posprzątać. I zresztą to za chwilę powiem tutaj o tej całej ustawie i przypomnę tutaj kilka rzeczy, które z pewnością niektórym pisowcom czy samemu Dudzie wyparowały. Źle się z tym czuję, że prezydent Rzeczypospolitej w interesie dwóch skazanych swoich byłych czy aktualnych kolegów jest gotów narazić interes państwa, interes ludzi. Tak było w czasie tego zamieszania wokół budżetu, bo przecież budżet jest dla ludzi, nie dla prezydenta czy dla mnie. Moi drodzy, Dudę mierzi to, że budżet na 2024 rok Sejm przyjął bez udziału skazanych jego kolegów, ale nie kiwnął palcem w bucie, gdy PiS sam uchwalał ten cały budżet. I tutaj właśnie na tym chcę się skupić, jaka jest jebana hipokryzja, zakłamanie, obłuda ze strony Dudy czy samych pisowców. Jak wspomniałem, Duda podpisał tą ustawę budżetową, ale kieruje ją do Kulinarnego Trybunału Konstytucyjnego Kucharki Przyłęckiej. Stosuje też szantaż wobec Sejmu i rządu. Budżet podpisany, ale skierowany do Trybunału. Duda dalej miesza rządowi i zapowiada, że do Trybunału Przyłęckiej będzie kierował każdą ustawę przyjętą bez przestępców Wąsika i Kamińskiego. To oficjalne pójście na wojnę przez Dudę i pisowców. Według Dudy obaj posłowie są pozbawieni mandatów niezgodnie z prawem, bo sąd sądem, jak wiecie, ale sprawiedliwość musi być po stronie PiS-u. I ze złamaniem oczywiście konstytucji. W ich miejsce
wstąpił. Jak powiedział, mamy 458 posłów, a konstytucja mówi wyraźnie, że Sejm składa się z 460 posłów. Rząd. Budżet podpisany i no w sumie o to chodziło, reszta jest bez znaczenia. Pieniądze trafią do ludzi, nic z tego nie zatrzyma, stwierdził w serwisie X Donald Tusk. A co oznacza kierowanie ustawy do Trybunału Przyłęckiej przez Dudę? Jest to jednocześnie i dobra, i zła wiadomość. Dobra jest taka, bo w kraju przynajmniej na chwilę obecną nie będzie chaosu. Podwyżki dla budżetówki nauczycieli wbrew obawom będą wypłacane. Zła, że Duda, nie wiem, na zlecenie tego pokurcza z łupieżem szantażuje polski rząd. Twierdzi, że będzie rzucał rządowi kłody pod nogi tak długo, jak przestępcy Wąsik i Kamiński nie będą posłami. Analogiczne działania będą podejmowane przez Dudę każdorazowo w przypadku uniemożliwienia tym przestępcom wykonywania ich mandatu, jak to stwierdził Duda, pochodzącego od wyborców. Należy podkreślić, że sprawa wygaśnięcia mandatów została jednoznacznie sądzona przez Sąd Najwyższy. Chodzi tutaj o wyrok tych neosędziów z PiS-u. Kamiński i Wąsik są posłami na Sejm RP, tak oświadczył Duda. Profesor Zoll o słowach Dudy. To jest szantaż. Profesor Andrzej Zoll, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, jeden z najlepszych polskich prawników, zarzucił Dudzie rażące złamanie konstytucji z powodu szantażowania Sejmu. Zresztą Duda już nie pierwszy raz łamie konstytucję, to dla niego jest pewnie drobiazg. Duda podpisał ustawę budżetową i skierował ją do nielegalnego Trybunału Konstytucyjnego. Duda zapowiedział, że będzie tak robić z każdą ustawą wymagającą jego podpisu, dopóki Wąsik i Kamiński nie zostaną uznani posłami i nie wrócą na salę obrad Sejmu. Profesor Andrzej Zoll powiedział, mamy zdecydowanie złamanie konstytucji ze strony prezydenta, to jest szantaż. Duda nie jest monarchą, którą ma pełnię władzy. Duda powinien wiedzieć, że osoba skazana nie może być posłem, o tym mówi artykuł 99 Konstytucji. Ten trybunał trzeba zlikwidować, nie ma składu, który mógłby być nazwany Trybunałem Konstytucyjnym, który wydaje pseudo-orzeczenia. Absurdalny wniosek prezydenta. To tyle profesor Zoll. I tutaj jeszcze dodam, że doktor Marcin Krzemiński, konstytucjonalista z Uniwersytetu Jagiellońskiego, powiedział, decyzja prezydenta jest absurdalna z tego względu, że podpis prezydenta pod ustawą oznacza stwierdzenie przez niego, że ustawa uchwalona została w konstytucyjnie określonym trybie. To znaczy, że podpisany dokument jest formalnie ustawą. Koniec, kropka. Nie wiem, po co to do tego Trybunału, chyba po prostu po złości. Jak bardzo wielu mądrych ludzi z Uniwersytetu Jagiellońskiego musi się wstydzić, po prostu wstydzić, ja już nie mówię o promotorze, byłym promotorze Dudy, wstydzić za tego po prostu amoralnego nieuka. Nie wiem, czy on to robi specjalnie, czy naprawdę jest aż tak głupi. No i tak już prawie na koniec weźmy analogiczną sytuację z 2016 czy 17 rok. Chyba w 17 roku Duda nie odesłał do Trybunału Konstytucyjnego budżetu przyjętego bez udziału, uwaga, 224 posłów. Nie 2 kryminalistów, tylko 224 posłów. Politycy PO tutaj przypominają, że w grudniu 2016 roku budżet przyjęto w warunkach, w których posłowie opozycji
nie mogli oddać głosu. Wówczas Duda podpisał go bez mrugnięcia okiem, nie odsyłając go w ogóle do Trybunału. I tutaj pytanie, gdzie Duda wtedy był, znaczy w 2016 roku, gdy posłowie PiS zabarykadowali się w sali kolumnowej i przegłosowali budżet w 236 osób. Uniemożliwiono wtedy głosowanie ponad 200 posłom opozycji. Wtedy nie skierował budżetu do Trybunału Konstytucyjnego, a teraz się upomina o 2 kryminalistów skazanych prawomocnym wyrokiem i wysyła to do Trybunału Konstytucyjnego. Czy kumacie ten w ogóle absurd? Jeszcze jeden przykład wam podam. W 2018 roku poseł Głowacki został aresztowany na okres 3 miesięcy na podstawie materiałów sfabrykowanych przez CBA Kamińskiego. W tym czasie Sejm przyjął wiele ustaw. Duda wszystkie bez wyjątku podpisał. Żadnej też nie skierował do Trybunału. I nawet ta historia to jawny dowód na to, że tutaj nie chodzi o prawo, a po prostu o kumpli i nic więcej. Jeszcze raz, moi drodzy, żeby to dobrze wybrzmiało. W 2016 roku PiS zabarykadował się w sali kolumnowej, uchwalił budżet, nie dopuszczając do głosowania ponad 200 posłów opozycji. Duda nie skierował wtedy ustawy budżetowej do Trybunału. Teraz kieruje, bo 2 jego zdaniem posłów nie mogło brać udziału w głosowaniu. Nie wiem, jak to nazwać, bo tu po prostu ręce i nogi opadają. Panie prezesie, to było legalne posiedzenie Sejmu? Jeżeli jest kworum, to oczywiście, że jest legalne. Są kamery na sali. Są sekretarze wyznaczeni. Każde głosowanie było liczone ręcznie. Kamery nie obejmują całej sali, nie obejmują twarzy konkretnych głosujących. To naprawdę są jakieś żarty, nonsens. Ale to jest naprawdę kluczowy moment. Znaczy my chcemy wejść na salę sejmową, mamy do tego prawo. Właśnie chciałbym złożyć wniosek formalny. Nie ma przejścia. Wypadaj stąd. Blokują posłowie PiS-u dostęp do mównicy. Nie można zadać pytania, nie można zgłosić wniosku formalnego. To nie ma nic wspólnego z posiedzeniem Sejmu i chociażby z tego powodu jest ono nielegalne. Nie zostałem przepuszczony przez kordon, który zagrodził mi drogę celem złożenia wniosku formalnego. Zrobił to minister Wąsik, przewodniczący Śniadek i wicemarszałek Sejmu RP, marszałek Brudziński. W 2016 roku ponad 200 posłów i posłanek nie mogło uczestniczyć w obradach. Nikt wtedy nie był skazany, nikt nie stracił mandatu. Wiele wskazuje na to, że nie było wymaganego kworum. No ale Duda wtedy był kompletnie ślepy. Nie wiem, może wy macie pomysły, jak to nazwać, bo dla mnie to jest po prostu zwykła hipokryzja, żeby nie nazwać tego mocniej. I tak na zdrowy rozum, na uruchomienie szarych komórek, pomyślcie, moi drodzy. Kierowanie ustawy do pseudo-trybunału z powodu 2 przestępców to jest, według mnie, jak dla mnie, to jest takie polityczne i intelektualne, moralne po prostu seppuku, samobójstwo. Być może Dudzie już na tym nie zależy, bo jest ostatnią kadencję, ale widać, że tak naprawdę on ma Polskę, Polaków w dupie, dla niego liczy się interes partii i po to jest tym, w cudzysłowie, tak zwanym prezydentem. I moi drodzy, tak na koniec, może to też troszeczkę rzuci światła na pewne powiązania. Posłuchajcie. Profesor Dariusz Dudek, doradca Dudy, to były partner Barbary Kamińskiej, aktualnej żony Mariusza Kamińskiego, z którą ma syna.
Barbara Kasprzak, która również jest doradcą Dudy, to pierwsza żona Mariusza Kamińskiego, z którym ma syna Kacpra. Dalej, Barbara Kamińska, żona Mariusza Kamińskiego, robiła aplikację w Lubinie pod patronatem Dariusza Dudka, czyli tego doradcy Dudy, który był byłym partnerem Kamińskiej. Wiem, to się robi brazylijski film, ale tak to w PiSie jest. Profesor Dariusz Dudek był także promotorem pracy magisterskiej i doktorskiej, uwaga, Czarnka, oraz recenzował również jego habilitację. Żona Mariusza Kamińskiego miała kancelarię prawną razem z Ernestem Bejdą, byłym szefem CBA. Czy coś jeszcze trzeba dodawać? Nie sądzę. Powiem wam tak, Duda ośmiesza urząd prezydenta, lansuje się na wielkiego męża stanu, na wielkiego polityka. Jak dla mnie osobiście po prostu zhańbił polskie prawo, polską konstytucję i co najważniejsze najwyższy urząd w kraju, prezydenta Polski. Dla mnie osobiście Duda jest symbolem upadku prezydentury, postacią komiczną i tragiczną jednocześnie. Do tego jeden z największych szkodników polskiej demokracji. I być może się wielu ze mną nie zgodzi, być może uzna, że atakuje głowę państwa, tylko że dla mnie Duda nie jest żadną głową państwa i nie uznaję jego majestatu jako prezydenta. I tak jak powiedziałem na początku, według mnie zwykły elektryk po zawodówce miał więcej szacunku do polskiej konstytucji niż ten, pożal się Boże, doktor prawa. Wałęsa miał bardzo wiele swoich wad, nie ukrywam. Każdy z prezydentów robił gafy, popełniał błędy, ale nikt, żaden po 1989 roku, żaden z prezydentów nie ośmieszył, nie poniżył tak tego urzędu, jak to zrobił Duda. I cieszę się, cholernie się cieszę, że zostało trochę ponad rok ośmieszania naszego kraju, tego urzędu przez tego człowieka. To jest moje zdanie. A co wy o tym myślicie? Piszcie. Na tym ja kończę. Dzięki bardzo i do zobaczenia przy następnym materiale. Cześć. W związku z tym pajac musi zakończyć to spotkanie. Ja Państwu serdecznie dziękuję. Do widzenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziś tańczący z kotami postanowił, że wielki wódz, tańczący z piórem, musi zwolnić 2 niewinnie osądzonych więźniów politycznych. Nakazał mu, by niezwłocznie wziął pióro i podpisał dokument ułaskawienia. Oto fragment echa rozmowy utrwalony przez górę Pegasus. Posłuchaj, Patafianie, bo nie będę powtarzał. Masz uwolnić Wąsa i Kamienia, bo jak zaczną sypać, to smalec z Bawoła nam nie pomoże w ciemnej jamie. Ale to jest niemożliwe. Popełnili straszne czyny. Drugi raz, jak ich ułaskawiam, lud mi tego nie daruje. Będziesz ułaskawiał tyle razy, ile ci powiem. Uczynimy z nich bohaterów i przyznamy im najwyższe wyróżnienie, jakie masz. 2 muszle przebite strzałą. 2 muszle przebite strzałą to dla najwaleczniejszych wojowników. Nawet ja takiego nie mam. Przyznaj też sobie, wykonać natychmiast, bez odbioru. Wielki wódz nie ośmieliłby się przeciwstawić starszemu panu z Wielkiej Rady, więc spełnił jego polecenie. Ogłosił to również za pomocą góry, z której znaki dymne docierały do całego kraju. Towarzyszyły mu 2 Indianki, małżonka Małego Kamienia, kamienna twarz i partnerka Małego Wąsa, luźna zmarzlina, odziane na czarno, by wyrazić sprzeciw wobec rudej strzały, odpowiedzialnego za zamieszanie.
Po pewnym czasie wszyscy udali się w stronę ciemnej jamy, by powitać swoich bohaterów. Zgromadziło się wiele starszych kobiet plemienia, rozpoznawalnych po magicznych beretach z piór aniołów, by z łzami radości i kwiatami witać niewinnie skazanych, krystalicznie uczciwych więźniów politycznych, którzy zostali ułaskawieni przez wielkiego wodza. Pojawił się również wielki szaman, bezdomny Midał, przechadzający się wśród tłumu, zbierający cenne muszelki od zgromadzonych Indian. Po chwili ogłoszono ich bohaterami krainy Polus. Domagali się rekompensaty od całej społeczności za niesłuszne uwięzienie. Tańczący z kotami nakazał, by wielki wódz obdarował ich po 3 duże worki muszelek i kamieni oraz 3 poziomowe tipi z paleniskiem na każdym piętrze, aby zapewnić ciepło w nocy.